Siemanko, pozdrawiamy z Cusco w Peru. Albo przywitaj się. Hello, hello, hello. Zamu. Powiem wam tak, obudziliśmy się o 4 rano, bo jetlag jak nie wiem, wiadomo. Ale łeb to mi tak rozwala. Teraz właśnie parzymy herbatkę. Też z koką, z liśćami koki, żeby trochę ciśnienie spadło z głowy. No i później zbieramy się na autobus. Jedziemy najpierw autobusem 2 godziny, później 2 godziny pociągiem i będziemy w miejscowości koło Machu Picchu. Nie śmiejcie się z mojej czapki, ale ja tu zamarzam. Jedziemy już na busa, a z hotelu mamy tam jakieś 10 minut. No i później długa trasa. Ogólnie w tej podróży cały czas są długie trasy. Ale to nic. Liczy się cena. Przyjechał już po nas bus. O, patrzcie jakie pani w jakich strojach. Przerwę mamy. Można sobie kupić tutaj coś od pań. Patrzcie jakie fajne. Przyjechać tutaj, trzeba sobie obowiązkowo zrobić zdjęcie właśnie z paniami typowo stąd, w tych lokalnych strojach, z alpakami, bo to jest właśnie Peru. Nie wiem, kto z was widział serię moich odcinków z Peru. Jak byłem tutaj z Alą, to też mieliśmy zdjęcia właśnie z alpakami, ale te alpaki tam jeszcze... O, ale pięknie. Te alpaki miały tam jeszcze, wiecie, okularki założone, takie typowo zrobione po to, żeby fajnie to wyglądało. Chcesz spróbować tego Inca Cola, Paweł? To jest typowo Coca-Cola tutaj. Coca-Cola Inków, żółta. Widzieliście żółtą Coca-Colę kiedyś? One Inca Cola, por favor. Uno. Una Inca Cola, por favor, amigo. No Pedro. Ale to jest No Pablo. No ta. Co ty sobie myślisz? Cukierki, skoki. Chcesz lokalnego piwka spróbować? Zawsze. Ale to bardziej smakuje jak orężada. Nie jak cola? No już. Oszukali nas. Nie biegaj. No mogę wam trochę powiedzieć, jak choroba wysokościowa mi rozwaliła po prostu rano. Myślałem, że jestem trochę już odporny, chociaż wiem, że to nie działa tak, że jestem odporny czy nie, bo podobno aklimatyzacja działa tylko do 2 tygodni, później jak się już zjedzie, to już nie działa. Ale byłem na wyższych wysokościach, na dużo wyższych wysokościach. Byłem na 6000 metrów prawie, jak wchodziłem na Kilimandżaro. Na 5600 jak byłem na takim szczycie tam w Himalajach, nie pamiętam teraz, już mniejsza z tym. Everest Base Camp, no były te wysokości. Tu nawet na 500 na górach tęczowych. A 3400 mnie złamało i to tak, że powiem wam, w nocy o 2 się obudziłem z takim bólem głowy. Mówię, dobra, śpię dalej. Wiedziałem, że to choroba wysokościowa. Byłem tego świadomy, że to już jest to. O 4 oczywiście nie da się spać, bo jetlag okropny. Wiecie, mamy różnicę 12 godzin z Tajlandią, jak tu przylecieliśmy. To i tak, że spaliśmy do 4 to tylko cud i to tylko dlatego, że sen wojownika, to suplementy z AZD, które sprzedaję. Teraz wam serdecznie polecam. Tylko dlatego mogliśmy przespać parę godzin dłużej. I od 4 miałem taką okropną migrenę. Jadłem cały czas cukierki z koką, piłem 2 herbaty z koką, piłem dużo wody, żeby jakoś z tym walczyć. Ale powiem wam, że było naprawdę bardzo ciężko, ale teraz już jest super. A co do suplementu wojownika? To jest teraz fajna promka z okazji Black Friday. To wam polecam serdecznie. Wbijajcie na stronę AZD, to zobaczycie. Patrzcie jakie ziomki. Inkowie. Buenos días. Buenos días. Jest etykieta, jest. Buenos días. Buenos días. Tren 43, las letras. Dojechaliśmy do miejsca, z którego będzie odjeżdżał pociąg. A jedziemy jeszcze zobaczyć, co się tu dzieje.
Oczywiście w każdym miejscu, gdzie tu jesteście, wszędzie, takiego, wszędzie sprzedają różne rzeczy, różne pamiątki, no ale nie ma się co dziwić, no. Business is business. Gracias. Patrzcie, jakie tuk-tuki tu jeżdżą. Jakie z tyłu mają zabudowane. A, to nie miał jeszcze tych świateł, jeszcze są takie lepsze ze światłami. Paweł, tańcz z dziewczynami. Nas prowadzą w rytmach do pociągu. Wariatki. No kogo dziewczyny mogły zaczepić jak nie nas? Aż się zaczerwieniłem. Monika tu cię zabije, jak zobaczy ten film. Paweł, To ona się na mnie rzuciła. ja to widziałem. Paweł był bezbronny, bo za nią szedł gościu Z muszlą i nie miał wyjścia. Musiał to zrobić, bo mogliśmy sobie kłopotów narobić, dlatego Paweł musiał się poświęcić dla dobra. Zresztą ja też. Nie miałem wyjścia. Paweł, dołącz do nich! Son aproximada, 1 hora y 40 minutos. Por favor, preste atención. No i zaczynają się piękne widoki. Teraz jaki widok poza. No teraz trochę gorszy widok, ale było pięknie do momentu. Pogoda nam się idealnie po prostu układa, żeby w dżungli tak było. Soy el gran Ollanta, un general que siempre ha triunfado al batallar. Czego się nauczyłeś w Indiach? Nie sprzątać na wcale. Śmiecić. Jak wypijesz, nie szukasz śmietnika, wyrzucasz. Srać na ulicy. Nie, ale chodziło mi o jeden ruch, Paweł. Czego nie rozumiesz? No i dojechaliśmy. Pięknie tutaj, naprawdę jest pięknie. No i od razu przy stacji jest gdzieś tu nasz hotel. Mapi Gardens. No i pięknie. Mapi Gardens. To jest nasz pokój. Pokażę wam od razu, jaki mamy pokój. 107. Buenos días się mówi, baba. Buenos Aires, senior killer. A prysznic? O, jest. Okej. Fajne. 3-osobowe. I cała przeszklona ściana. Z pięknym widokiem na dworzec. Dobrze, że w nocy pociągi nie jeżdżą, bo nie byłoby wesoło. No i zaczynamy zwiedzanie, ale najpierw, zanim zaczniemy, najważniejszą sprawą jest to, że idziemy, tu musimy przejść przez most, nie? Że musimy iść, zarezerwować busa na jutro, żeby wjechać na Machu Picchu, a następnie musimy iść i kupić wejście na Machu Picchu i z tego, co już patrzyliśmy, co nam mówili w hotelu, to tutaj to kosztuje połowę taniej, niż nam mówili w Cusco. Ale to się nie kończy. No niezła jest ta koleja, no. Ty, patrzcie, to jaka jest kolejka. Tam się zaczyna, na górze. I to drrrr, do samego dołu, tam i wszyscy czekają na autobus. Na Machu Picchu. No, ale pogodę będą mieli piękną tam, to nie ma co gadać. My idziemy najpierw kupić Machu Picchu, bo nie wiemy, o której będziemy, a później wracamy tu na dworzec kupić bilety. W ogóle myśleliśmy, że nam pomogą to zrobić już w hotelu, ale powiedzieli, żebyśmy lepiej sami sobie poszli to ogarnąć. Dobra, pani nam namalowała tak mapę w hotelu, że w życiu byśmy tam nie trafili. I właśnie nam tu jeden z przewodników tłumaczył, gdzie mamy iść. Podoba mi się w tym miasteczku. To jest typowo tak zrobione wszystko pod turystów, ale jest naprawdę fajnie.
Gdzieś tutaj ma być to biuro. Tylko gdzie? A, no tak, ja to kupowałem. Znaczy nie kupowałem, ale byliśmy tu odbierać bilety. No i nam pokazali tak, jakby to było tutaj. No trochę się rozpadało. Dostaliśmy po bileciku tam w tym biurze, gdzie byliśmy i mamy wrócić o 5. A pani właśnie nam przyniosła lokalne piwko. Z bratem to się zawsze piwa napije. Co nie, Paweł? Ja ogólnie nie piję. Paweł ogólnie też nie pije, ogólnie też nie. W podróży, ale że akurat mu się udało wyrwać z chaty, no to się z nim piwa napije. No, o 5 musimy wrócić tam, także do 5 coś pozwiedzamy, ale live akurat dzisiaj robimy też, także Cusquena. Spoko. O kurde, lekki przypał. Mieliśmy sobie zrobić tutaj pranie. Bo już nie jest dobrze. Pani ma napisane, że w 2 godziny robią. A mówię, nie no, 5 co najmniej. Co za oszustwo. To nie jest to samo? Dobra. Są jeszcze 2 pralnie, inne idziemy popytać. Patrzcie, jakieś dzieciaki mają boisko to zrobione. Patrzcie, jak tutaj wygląda wizualizacja, jak sobie wyobrażali, że Machu Picchu wyglądało. No, my właśnie czekamy w kolejce, żeby odebrać nasze bilety na jutro. Powiem wam, że dobrze jest tu przyjechać na 2 dni. Jest tu co robić. No i dobra, bilety załatwione. Udało się. Tylko nie udało się na 8 rano, tak jak planowaliśmy. Tylko dopiero mamy na 11. Za bilet 152 zł od osoby. Mniej więcej. Chodź tu, chodź tu. Idziemy teraz jeszcze autobus ogarnąć i zmienić godzinę pociągu z 2 na 3, bo na drugą nie zdążymy. Zaraz wam jeszcze powiemy, po ile były bilety na autobus, żeby tam wjechać do góry. Ale jeszcze nie wiemy. Ale i tak to już jest dużo taniej, niż kupujecie w Cusco całą wycieczkę. Tracicie dzień, ale... Jak w sumie tracicie, nie tracicie. Zarąbiście tu przyjechać na noc. Jest naprawdę piękne. Co? Świetne miasteczko, naprawdę. Dobra, podsumowaliśmy ile co wyszło. I wyszło tak, że tam w Cusco chcieli $270 za taki najzwyklejszy pociąg, tam ten, którym jechaliśmy. A jak my kupiliśmy osobno pociąg, osobno bilet na autobus, 2 strony i osobno Machu Picchu, to na osobie oszczędzamy $90. Czyli jesteśmy $180 do przodu. Nawet jak weźmiecie tutaj hotel, tutaj, plus jedzenie na to 2 dni, no to i tak się wam bardziej opłaca. Siemanko, pozdrawiamy w kolejny dzień naszej wyprawy. Powiem wam tak, cały wieczór lało, całą noc lało. Teraz nie wiem, bo poddałem stoję, czekajcie. Kropi, ale już nie jest źle. Kropi, tylko najgorsza, ale ślisko. Najgorsze jest to, patrzcie, jest taka mgła wszędzie, że jeśli to nie przejdzie, to Machu Picchu to my będziemy oglądać na zdjęciach. Ale powiem wam tak, nic nie dzieje się przypadkiem. Chcieliśmy wziąć bilety na 8 rano na Machu Picchu. Jest właśnie 8 rano. I całe szczęście, że nie wzięliśmy. Całe szczęście. Znaczy, że się nie udało, bo tych biletów nie było. Powiedzieli, że na 11 dopiero. I ja wierzę, że do 11 będzie ładnie już. Że będzie słońce i zobaczymy ładnie Machu Picchu. Bo deszcz już naprawdę lało strasznie. I już przechodzi pomału. W ogóle na pogodzie nie zapowiadać, że ma padać, także to był po prostu taki klimat. Ale nic, wszystko fajnie. Dodatkowo kupiliśmy już bilety, znaczy dzisiaj wieczorem lecimy do Iquitos, do dżungli. Stamtąd kupiliśmy bilety do Medellin. W Medellin zostajemy jeszcze 2 dni, no i Paweł leci później do siebie. Ja lecę dalej. Też patrzyłem na bilety i powiem wam, że no, ceny w Ameryce Południowej na bilety lotnicze są tak samo kosmiczne jak w Afryce. Wszędzie, gdzie się nie chce polecieć, 2000, 3000. Za bilet Paweł musieliśmy zapłacić 5000, żeby wrócił. No i nie ma taniej. Normalnie nie ma. Masakra. No ale cóż. Dobra, oglądajcie odcinek, bo zapowiada się dzisiaj bardzo fajny dzień. Patrzcie, ile kłódek tu wszędzie jest. No mam, że już kolejka do autobusu jest taka, że po prostu szok. Właśnie idziemy już dużo wcześniej tam stanąć. No i cały czas liczymy, że tam mgła przejdzie. Ale to się okaże wszystko na miejscu. Dobra, ruszamy.
Najpierw kolejka kilometrowa do autobusów. Ale niestety pogoda się nie zmieniła. Dalej pada i dalej jest mgła w górach. Paweł, będzie dobrze moim zdaniem. Musi być. Musi być dobrze, To bo... jest jedno z ważniejszych miejsc, które chciałem zobaczyć. Nie. Najważniejszym miejscem były slumsy w Mumbaiu, a to jest, Tego nie chciałem zobaczyć. to jest drugorzędne. Dobra, idziemy już na Machu Picchu. Pamiętajcie, że tą trasę można pokonać po prostu pieszo. Ale pogoda nie jest taka, żeby ją pokonywać pieszo. Mgła na mnie sprzyja, że tak powiem. Powiem wam tak, jest takie mleko, że nie widać nic. Kiedy chyba wykrakał ten filmik, że będziemy na Machu Picchu, a nie będziemy... Nie zobaczymy. To będzie strzał w kolano, nie? Dobra, jeszcze nieźle. Jak nie jest Mamy 2 godziny. Może przejdą te chmury. No dobra, jest źle. Jest bardzo źle. Ale może się poprawi. Trzeba na to liczyć. Ale nie wygląda dobrze. Dobra, Paweł, czy jesteś gotowy? Na nerwy? Nerwy już są. Patrzcie to. 3, 2, 1. Kiedy Cyk. pojedziesz na Machu Picchu i nie widać I go, Machu Picchu. i go nie zobaczysz. Zmarnujesz 3 dni z podróży i tak go nie zobaczysz. Nie, patrzcie, ale to jest szok. Jest takie mleko, że tu nic nie widać. Nie, coś tam przebija na dole. Żebyście wiedzieli. Tutaj w ogóle wszędzie trzeba pokazywać paszport. Bo tak, jak kupowaliśmy bilety na Machu Picchu, przy rezerwacji trzeba mieć paszport, przy kupnie trzeba mieć paszport, przy wejściu na Machu Picchu trzeba mieć paszport. Wszędzie sprawdzają wasze paszporty. Wejście do autobusu trzeba mieć Przy wejściu do autobusu, no totalnie wszędzie trzeba mieć paszport. Także pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne. Dobra, wejdziemy zaraz na górę, zobaczymy coś widać. Paweł, ale to już są mury Machu Picchu, czyli już widzisz coś. Coś tam widać, nie? Coś tam widać. Na razie nie będę przeklinał. Paweł, nieważne, chodź, idziemy dalej. Nie zawsze się wszystko dobrze układa. Takie są, Paweł, podróże. A szczególnie jak podróżujesz ze mną, to tym bardziej. Mało się układa. Damy sobie radę. Pokażę ci filmik sprzed 2 lat, jak wyglądało. Paweł, gdzieś tam jest Machu Picchu. Żebyś wiedział. Tam. Nieźle. Zaczyna się troszkę rozjaśniać. Minimalnie, ale jest lepiej. O, patrzcie, jakie alpaki. Elo. Dobra, teraz wam pokażę, ile tu jest ludzi. Żebyście byli na to przygotowani. Mimo tego, że są limity, to ludzi i tak jest bardzo dużo. Dobra, Paweł, wielka chwila teraz. Trzymajcie kciuki. Który to jest twój cud świata, który zobaczysz? 4? 5. 5. Czyli został ci tylko Jezus w Rio i... Czekaj, tu trzeba dalej iść. Coś widać. Coś widać, nie jest tak tragicznie. Został Jezus w Rio i Petra, tak? Sorry, senior. No, i patrzcie. Nie ma tak źle. Wyobraźcie sobie to. Machu Picchu zbudowali w XV wieku. Mieszkało tu około 700 do 1000 osób. Takie są przypuszczenia. Mieli tarasy oczywiście, w których, tam widać te tarasy, w których no, uprawiali żywność, a hodowali też tutaj alpaki, które były oczywiście wykorzystywane też na mięso. Mieli tutaj kanały porobione, którymi płynęła woda. I przypuszczenia są takie, bo tutaj mieszkali podobno, znaczy to miejsce było zamieszkane około 80 do 100 lat. Dokładnie nie wiadomo. Przypuszczenia są tacy, że Inkowie tutaj wyginęli tylko dlatego właśnie, że ci Europejczycy przynieśli ospę i wyginęli po prostu na ospę. Nie znali tej choroby i wyginęli. I pomyślcie to, jesteście takim ziomkiem, przypuśćmy jak Paweł. Widzicie
taki normalny chłop idzie... Nie, ty nie wyginęłeś. Ty byłeś Amerykaninem, który sobie tutaj idzie. Nie, którym przyniósł ospę. Którym odnalazł Machu Picchu po wielu latach. Idzie sobie dżunglą, szuka czegoś innego. Ale jak on tu wszedł po tych górach? Ja się też zastanawiam. I on nagle odnajduje takie Machu Picchu. Ale patrzcie to, jaki fart w ogóle. Wszędzie. No chmura taka, że nie widać gór. Tu przed nami są cudowne chmury. Góry. Chmury też, ale góry też. A Machu Picchu elegancko widać. Ale to jest naprawdę niesamowite to jest. Na wysokości 2400 metrów. Pomyślcie sobie, jak oni to budowali. I dodatkowo kamienia. A pomyśl sobie, że to jest tak budowane, że do budowli Machu Picchu nie używali w ogóle zaprawy. To jest wszystko idealnie dopasowane. Kamień do kamienia. To jest niesamowite. Dlatego to jest jeden z 7 cudów świata. No i dobra, mój konie, ruszamy na dół, ruszamy zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Tak wam pokazywałem wcześniej, tak było to zdjęcie, gdzie odbieraliśmy bilety. Mogliście zobaczyć, jak to mniej więcej to wyglądało, jaka była wizualizacja tego. Co do tego Amerykanina, który odkrył właśnie Machu Picchu, nazywał się Hiram Bingham. Pomyślcie, to on przypadkowo znalazł Machu Picchu i on ogólnie robił parę ekspedycji. I szacuje się, że podczas tych ekspedycji wywiózł w ogóle stąd około 40 000 artefaktów. I to były mumie, ceramika, jakieś różne metale szlachetne. No i wszystko popłynęło do Ameryki, do Stanów dokładnie. Paweł narobił jak zwykle przypału. Ja nie. Tak, ty. To nie o mnie chodziło. Już ochrona do nas przyszła. No ale cóż. Dobrze, że nas nie wywalili. Dobrze. To by było mocne, no. Jakby nas... Już zobaczyliśmy. Już Paweł masz zaliczony. A, w ogóle Paweł się mówił, bo jeszcze nie widziałeś Taj Mahal w Indiach, ale to zobaczymy. Do Indii jeszcze wrócisz, bo bardzo polubiłeś. Tak, uwielbiam. To jest mój number one teraz. Tak, Paweł. Mam jechać na jakieś Malediwy czy gdzieś, jak mogę zajechać do Ale Indii. to Malediwy są bardzo blisko Indii. To nie należy do Indii, bo jest tak samo ładne. Tak samo. Dokładnie. Dobra, ruszamy na dół. Pochodzić troszkę tam uliczkami i pokazać wam, jak to wygląda z bliska. Powiem wam tak, ogólnie trasa tutaj dzisiaj nie jest zbyt bezpieczna, jak widzieliśmy już. Właśnie pokazywałem Pawłowi przed chwilą zdjęcia sprzed 2 lat, jak tutaj byliśmy z Alą. Mieliśmy czyściutkie niebo i słońce, ale powiem wam, że te chmury to robią taki klimacik tutaj piękny. No i zobaczyliśmy, co chcieliśmy zobaczyć. Nie ma źle. Tu możecie zobaczyć właśnie, to są te tarasy, na których uprawiali różne warzywa i rośliny. Dodatkowo były tu budynki mieszkalne oczywiście. W całym Machu Picchu znajduje się 1200 schodów. Tutaj jest taka góra, której nie widać tak teraz aktualnie, na którą można wejść i zobaczyć jeszcze stamtąd z góry. No musi to być naprawdę niesamowite. No, planowałem tam Pawła zabrać, ale warunki mu sprzyjają. Myślałem, że będzie troszkę wydygany, bo tam naprawdę mocno się idzie do góry, no ale mu się udało i nie damy rady tam iść. Jest to trochę zbyt niebezpieczne. Takie było przeznaczenie, Piotr. Paweł. Nie będziesz się na moim strachu budował wyświetleń. Paweł, chcesz robić karierę na TikToku, to czasem trzeba zaryzykować. Ale to musiał się zjechać. Ja wiem, że już zaryzykowałeś raz jedząc street food w Indiach, no ale cóż, skończyło się całe szczęście skończyło się dobrze. Jak wiecie, w tamtych czasach ludzie wierzyli w to, że składanie ofiar Bogom pomaga w czymś. I Inkowie podobno też składali ofiary, też składali w dzieciach. I co ciekawego wczoraj słyszałem na jednym podcaście, bo trochę posłuchałem na ten temat, na Machu Picchu, bo fajnie się jest przygotować do miejsca, gdzie jedziecie. Przynajmniej teraz zacząłem tak robić, kiedyś tak nie lubiłem, ale teraz zacząłem tak robić. Pomyślcie sobie to, że podobno oni dawali też takim dziecku w sumie, które zostało składane ofiarą Bogom, ayahuaskę,
ayahuaskę, nie wiem jak się poprawnie wymawia. Czyli po prostu to coś, co tutaj robią szamani. Jak się przyjeżdża do Peru, idzie się do Amazonii i się roi, się przenosi i się załatwia swoje sprawy w innym świecie. I dawali takim dzieciom ayahuaskę po to, żeby one lepiej się łączyły z bogami i składali je w ofiarach. Tutaj z drugiej strony też możecie zobaczyć, że były budowane tarasy, ale podobno i tak nie było tego na tyle dużo, żeby się udało wszystkich wyżywić, którzy tutaj mieszkali. Dlatego też w dolinach na dole uprawiali rośliny. No i tutaj macie bramę wejściową. Jeśli ktoś tutaj ogląda mnie, to widział już wszystkie 7 cudów świata. Dajcie znać w komentarzu. I najważniejsze jest to, dajcie znać, który właśnie z tych 7 cudów świata był dla Was najlepszy. Dla mnie Petra, zdecydowanie. Chociaż Machu Picchu też jest bardzo mocno na górze. Ale Petra zrobiła zdecydowanie na mnie najmocniejsze wrażenie. Wyobraźcie sobie, jak ten ziomek tutaj robił te ekspedycje. Jak po takich górach ogromnych, jak on to przemierzał. Ale to jest nic. Bo to, że on tutaj przemierzał te góry, to jest jedno. Ale jak oni to wybudowali tutaj, jak oni te skały tu wnosili, te kamienie i jak oni to wybudowali bez zaprawy. Niesamowite. Machu Picchu to słynne ruiny inkaskiego miasta położone wysoko w Andach w Peru, które jest jednym z nowych 7 cudów świata. Odkryte w 1911 roku przez Hiram Bingama, miejsce to zachwyca swoją architekturą, harmonijnie wkomponowaną w otaczające góry i tarasy rolnicze. Uważane za duchowe centrum Inków, Machu Picchu przyciąga miliony turystów rocznie swoją tajemniczością i zapierającymi dech w piersiach widokami. Właśnie przed chwilą Pawłowi powiedziałem, pokazałem to, co jest uważane za nieoficjalny 8 cud świata, czyli te kościoły w Lalibela w Etiopii. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, warto wygooglować i sobie zobaczyć. To jest też tak niesamowite. No. Idziemy zaraz jeszcze tutaj troszkę pochodzić. Musimy się później zrywać stąd ze względu na to, że nie może nam pociąg uciec. Wczoraj chcieliśmy zmienić rezerwację na późniejszą. Pani powiedziała, spoko, zmienię Wam na 16:30, ale nie będziecie mieli autobusu. A tam przecież jeszcze trzeba... Co to? Alpaki? Nie no, coś tak pierdło. Ty? No i powiedzieli, że nam mogą zmienić, ale nie mamy, ale stamtąd by trzeba było jeszcze jechać 2 godziny autobusem, a byśmy nie mieli tego autobusu. A o 10 wieczorem mamy już lot. Myślałem, że kupiłem bezpośrednio. Ale jak zwykle wcisnąłem zły. I lecimy do Limy i z Limy później Iquitos. Jesteśmy o 5 rano w Iquitos. I amazońska dżungla. Ale się nie mogę doczekać, będziemy łowić piranie i później robić je na ognisku. Tutaj możecie zobaczyć tak przykładowo, tak to wyglądało właśnie domy, w których mieszkali ludzie. Właśnie pokazałem Pawłowi, gdzie by wchodził. Tam dokładnie na samą górę. Szkoda, że nie mamy czasu. Śmiesznie by było. Widoki tu są naprawdę piękne. Ciema marinina. Tura lalaba. Kopana. Lana. Tula. No i tutaj idziemy teraz tymi miejscami, gdzie właśnie mieszkali ludzie. Możecie zobaczyć wszędzie te tarasy. No tu były wszędzie budynki mieszkalne. Popatrzcie, jak to było budowane. Zero zaprawy, nic. Kamień do kamienia dopasowany.
No i dobra, pakujemy się już do pociągu. No i dojechaliśmy na stację. Zanim jeszcze wysiedliśmy, przychodzi do nas pani, która była z obsługi, pokazuje nam nasze zdjęcia i mówi: to wy? My mówimy: no my. A możemy sobie zdjęcie zrobić? No problem. Pawła znają wszędzie do świata. A, Paweł, ty jesteś superstar. A niby tylko 2 dyszki na Instagramie. Do czasu. To jest kwestia czasu, Paweł. 20 baniek, a ja to źle liczę. Może tak być. Dobra, musimy iść na busy teraz i znaleźć nasz. Mamy numer 4. Ogólnie wyjazd na Machu Picchu. Petara. Trzeba, pogoda nie była może idealna, ale trzeba zaliczyć do udanych. Ale był klimat taki fajny, właśnie, bo się tak fajnie te góry dymiły. No, ale jak tam wchodziliśmy, nie było nawet nic widać, to już nie było dobrze. Na szczęście szybko się pogoda zmieniła. Wiecie, to w takich górach to wiatr zawieje i zaraz wszystkie chmury idą w bok. Czekaj, dalej? Dalej. Także było naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze 2 godzinki. Będziemy w Cusco, ale chyba od razu pojedziemy na lotnisko. Trzeba coś popracować, trochę jeszcze wykorzystać jakoś czas. Może się kimnąć, bo przed nami cała noc będzie nieprzespana. Jak zwykle Piotrek zamówił samolot, nie? Co ty bezpośredni, nie? No i północy na lotnisku. Bezpośrednio o 5 rano będziemy. No. Ja się przyzwyczaiłem, już nawet nie reaguję na to, nie? Przesiadka o 2 w nocy, elegancko. No i wróciliśmy do Cusco. O, i zaczął pizgać. Zaczęło bardzo być zimno. Jesteśmy znowu na 3400. Wiecie, to wygląda. Idziemy do kliniki odebrać książeczkę z szczepieniem na żółtą febrę. I ruszamy na lotnisko. I jutro jungle. Tak, i jutro właśnie amazońska dżungla. Jakby ktoś się jeszcze interesował też, to w Cusco normalnie można Ubera zamówić. Dobra, wsiadamy już do samolotu, do Limy. I się nie możemy doczekać, iść spać od razu. Koniec tego odcinka. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Także zostawcie subskrypcję. Zapraszam na social media, do Pawła. No i co? Kolejny odcinek już z amazońskiej dżungli. Rozpoczynamy mega przygodę, także zapraszamy. Pozdro.